Dzień dobry Państwu. Chcę podziękować delegacji hiszpańskiej za dzisiejszy dzień. Przede wszystkim panu premierowi Rajoyowi za nasze rozmowy. Rozmawialiśmy wczoraj wieczorem w Łazienkach i dzisiaj kontynuowaliśmy tę rozmowę tutaj w czasie konsultacji międzyrządowych. W międzyczasie nasi ministrowie, kiedy ja rozmawiałam z panem premierem w Cztery Oczy w Belwederze, rozmawiali na tematy resortowe, a teraz spotkaliśmy się na podsumowaniu tej debaty. Tegoroczne konsultacje odbywają się w 40. rocznicę wznowienia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Hiszpanią. Udział polskich i hiszpańskich ministrów w spotkaniu oraz szeroki zakres poruszanych tematów świadczy o znaczeniu, jakie obie strony przykładają do rozwoju współpracy zarówno w wymiarze dwustronnym, jak również w Unii Europejskiej, w NATO i w ONZ. Polska i Hiszpania mają zbliżone spojrzenie na kwestie dotyczące budowy silnej, skutecznej oraz bliskiej obywatelom Unii Europejskiej. Podobne spojrzenie na Brexit czy jednolity rynek, politykę spójności czy też politykę bezpieczeństwa. Z satysfakcją obserwujemy wzrost wymiany gospodarczej między naszymi krajami. Łączą nas również wielomiliardowe inwestycje i tę współpracę zamierzamy nadal rozwijać i pogłębiać. Będziemy również umacniali współpracę w dziedzinie polityki obronnej, infrastruktury, rolnictwa, środowiska oraz sportu i edukacji. Wraz z premierem Rajoyem zgodziliśmy się, że w obliczu współczesnych zagrożeń priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa. Stabilizacja sytuacji w południowym i wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej. Wspólnie potwierdziliśmy, że naszym pierwszoplanowym zadaniem jest niezwłoczna implementacja postanowień ostatnich szczytów NATO. Nasze państwa opowiadają się za utrzymaniem solidarności i jedności sojuszniczej NATO jako gwaranta bezpieczeństwa całej wspólnoty północnoatlantyckiej. Doceniamy zaangażowanie wojskowe Hiszpanii na rzecz wzmocnienia flanki wschodniej oraz hiszpańską aktywność na południu. Chciałabym również wyróżnić aktywny i liczny udział hiszpańskich żołnierzy w ćwiczeniach Anaconda 2016 w Polsce. Liczymy na dalszą, bliską współpracę z Hiszpanią w tej dziedzinie. Dzisiaj również ministrowie obrony Królestwa Hiszpanii i Rzeczpospolitej Polskiej rozpoczęli pracę nad podpisaniem porozumienia wojskowego, którego głównymi celami jest współpraca w ramach wschodniej flanki NATO, walka z terroryzmem oraz rozwój przemysłów obronnych. Wyraziliśmy głębokie zaniepokojenie stałym poziomem napięcia w konflikcie rosyjsko-ukraińskim, podkreślając pilną potrzebę jego rozwiązania i szybką, pełną implementację porozumień mińskich. Oba kraje będą współdziałać na rzecz doskonalenia wspólnoty i pogłębionych reform Unii Europejskiej. Zgodziliśmy się, że jedność i spójność pozostają wartościami nadrzędnymi w Unii. Podkreśliłam przy tym, że Polsce zależy, by głosy państw narodowych i ich parlamentów były w większym stopniu odzwierciedlone w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej, a instytucje unijne bliższe potrzebom obywateli. Kluczowe powinny być działania na rzecz pogłębiania rynku wewnętrznego i wzmacniania konkurencyjności całej Unii. W tym kontekście wyraziliśmy sprzeciw wobec jakichkolwiek barier stanowiących przeszkodę dla swobody przepływu osób, usług i kapitału. Wyraziliśmy również zaniepokojenie możliwością dopuszczenia przepisów o delegowaniu pracowników do międzynarodowego transportu drogowego. Polska i Hiszpania dostrzegają potrzebę bliskiej współpracy w dziedzinie polityki spójności i w trakcie negocjacji wieloletnich ram finansowych. Jesteśmy zgodni, że priorytetowym celem negocjacji Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w zakresie Brexitu jest ochrona praw obywateli Unii Europejskiej oraz uregulowanie kwestii finansowych wynikających z członkostwa tego kraju w Unii Europejskiej. Oba nasze państwa przywiązują duże znaczenie do walki z terroryzmem i działań globalnej koalicji. Poinformowałam premiera Rajoya o polskim zaangażowaniu na południu, stanowiącym przejaw szczególnej troski o bezpieczeństwo i pokój w naszym najbliższym sąsiedztwie oraz w budowie w bardziej oddalonych regionach.
Kolejna edycja polsko-hiszpańskich konsultacji międzyrządowych potwierdziła celowość dalszego pogłębiania relacji dwustronnych, mając na uwadze pomyślny rozwój i bezpieczeństwo naszych krajów i społeczeństw Europy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani premier za to oświadczenie. A teraz głos zabierze premier Mariano Rajoy. Bardzo proszę. Buenas tardes a todos. Quiero comenzar esta intervención dándole las gracias a la primera ministra, también a sus colaboradores y a los miembros del gobierno con los que nos hemos reunido a lo largo de esta jornada. Muchas gracias por su acogida. Estas reuniones bilaterales son muy útiles porque nos permiten trabajar conjuntamente en defensa de nuestros intereses en muchos de los foros en los que ya nos vemos habitualmente, como puede ser la Unión Europea o la OTAN. Na forach międzynarodowych, jak Unia Europejska czy NATO. Te dwustronne spotkania pozwalają nam na bliższe poznanie się nawzajem i wykorzystanie naszych doświadczeń. W tym roku mija 40. rocznica odnowienia stosunków dyplomatycznych między naszymi krajami. Są one nadal bardzo dobre i mam nadzieję, że będzie tak w przyszłości. W Hiszpanii mieszka ponad 100 tysięcy Polaków. Ponad 800 tysięcy Polaków odwiedza Hiszpanię co roku w charakterze turystów. Wymiana handlowa między naszymi krajami osiągnęła wartość ponad 10 miliardów euro i nasze spotkania i rozmowy wczorajsze i dzisiejsze moim zdaniem były bardzo użyteczne i mam nadzieję, że będą owocne. Na wczorajszym spotkaniu po południu mówiliśmy przede wszystkim o 4 kwestiach bardzo ważnych. Są to kwestie, na temat których będziemy musieli podejmować decyzje, ważne decyzje w najbliższym czasie. Mówiliśmy wczoraj o terroryzmie, o Brexicie, o dyrektywie o pracownikach delegowanych i o wieloletnich ramach finansowych. To wczoraj. Na temat terroryzmu jest to jedna z najbardziej niepokojących dla europejskich obywateli kwestii. Na ubiegłorocznym szczycie w Bratysławie przedstawiono wyniki ankiety, z której wynikało, że jest to najważniejszy problem niepokoju dla obywateli Europy. Jak wszyscy wiecie, w ostatnich czasach było kilka bardzo poważnych ataków terrorystycznych. Musimy więc przeciwdziałać terrorystom. Nasze służby bezpieczeństwa, służby wywiadowcze muszą współpracować, zwalczać finansowanie, nielegalne finansowanie terroryzmu, zwalczać propagowanie terroryzmu poprzez internet i są to priorytety dla obydwu naszych rządów. Mówiliśmy też o Brexicie. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich czasów. Rozpoczęły się już negocjacje. W Wielkiej Brytanii odbyły się wybory. Unia Europejska ustaliła 3 priorytety. Pierwszy z nich to zachowanie praw obywateli europejskich i obywateli brytyjskich, kiedy przestaną być członkami Unii Europejskiej. Druga kwestia to negocjacja ekonomiczna. Trzecia kwestia natomiast to granica między Irlandią Północną i Wielką Brytanią. Na pierwszym spotkaniu pani premier Wielkiej Brytanii powiadomiła premierów Unii Europejskiej o propozycjach dotyczących praw obywateli i rozgraniczyła tutaj obywateli, europejskich, którzy mieszkają ponad 5 lat w Wielkiej Brytanii i tych, którzy mieszkają krócej. Będziemy negocjowali. Nasze stanowisko europejskie jest jasne. Pan Barnier
jasno powiedział, do czego dążymy i musimy wspólnie wypracować przyszłe relacje między Wielką Brytanią, zarówno dwustronne ze członkami, jak i z całą Unią Europejską. Mówiliśmy o kwestii też związanej z Brexitem, czyli o wieloletnich ramach finansowych. W przyszłym roku poznamy propozycję Komisji i mówię o tym, że są to kwestie, które mają związek, ponieważ Wielka Brytania była płatnikiem netto, w związku z czym brak tego płatnika wpłynie na budżet europejski. Koszty też mogą ulec zmianie, ponieważ mogą ulec zmianie polityki, które do tej pory nie były priorytetowe. Uważamy, że mówiliśmy też o politykach, wspólnej polityce rolnej, polityce spójności i uważamy, że to, co w Unii się działo w ostatnich latach, nie może ulec radykalnej zmianie. Polityki ewoluują, ale nie mogą przeżywać rewolucji. Czwarty temat, o którym mówiliśmy, to dyrektywa, która w tej chwili, nad którą jeszcze toczy się debata, dotycząca naszych obydwu krajów. My podkreślaliśmy wielokrotnie, że jesteśmy zwolennikami swobodnego przepływu osób, usług, kapitałów, etc., ale musimy te sprawy regulować wspólnie i uzgadniać wspólnie warunki, na jakich to się dzieje. Hiszpania i Polska mają podobne problemy w sektorze transportowym. Jest to kwestia bardzo ważna. Mówiłem o tym z prezydentem Francji, kiedy się spotkaliśmy niedawno. Hiszpania jednak dąży do wypracowania takiego rozwiązania, które byłoby satysfakcjonujące dla wszystkich członków Unii. Natomiast dzisiaj mówiliśmy o polityce obronnej. Jesteśmy usatysfakcjonowani naszą przynależnością do NATO. Uważamy, że jest to organizacja, która jest fundamentalna dla bezpieczeństwa naszych krajów i chcemy również dążyć do rozwoju współpracy, intensyfikacji współpracy w dziedzinie obrony w ramach Unii Europejskiej. Mówiliśmy też o innej ważnej kwestii. Polska jest w tej chwili niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ i mówiliśmy o tym, iż jedną z kwestii, która będzie poruszać, jest zwalczanie terroryzmu. Kolejnym tematem naszych rozmów były stosunki z Rosją, tak jak uzgodniła Unia Europejska, sankcje pozostają w mocy, dopóki Rosja nie spełni warunków porozumienia z Mińska. Mówiliśmy też o sytuacji granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Granica wschodnia to domena Polski. Natomiast na południu to Hiszpania ma większą wiedzę i doświadczenie. Mówiliśmy o dramatycznych sytuacjach, jakie mają miejsca związane z nielegalnymi migracjami i sytuacji. Mówiliśmy o przyczynach tej sytuacji napływu migrantów. Mówiliśmy o sytuacji w Libii. Wczoraj rozmawialiśmy o tym z
z premierem Włoch, ponieważ w Włoszech sytuacja jest dramatyczna w związku z napływem migrantów z Libii. Nasi ministrowie rozmawiali o kwestiach gospodarczych, kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, o sporcie. Mówiliśmy o intensyfikacji współpracy między obydwoma krajami we wszystkich tych dziedzinach.